Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części pokażę Wam, co na naszej działce się zmieniło w ostatnim czasie, a w drugiej części odpowiem na 5 Waszych pytań, które zadajecie mi w serii Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Zapraszam do oglądania. Na wstępie pokażę Wam, co się tutaj u nas zmieniło na działce i w otoczeniu działki w ostatnim czasie. Więc musimy sobie wyjść na zewnątrz, bo to na zewnątrz ta zmiana właśnie nastąpiła. Tutaj adresik naszego domu. Ten dom jest też domem pokazowym, więc jeżeli macie ochotę przyjechać i zobaczyć, jak budujemy, to skontaktujcie się ze mną i po prostu Was zapraszam. Julek tutaj, z czym Ty się tarzasz? Chodzi za mną, jak nagrywam. Słuchajcie, usunęliśmy chwasty tutaj sprzed domu i wysypaliśmy takim kamieniem. No i tak to wygląda, słuchajcie. Taka frakcja nie za duża tego kamienia, ani też nie za mała. Tak wygląda taki kamyczek. I to bardzo dobrze funkcjonuje. Właśnie przed domem powoduje to też, że te chwasty no nie będą po prostu tak zarastały. Tutaj jest taka specjalna włóknina, która właśnie ma powodować to, że te chwasty się nie będą przebijać i wysypane jest to właśnie takim kamyczkiem, żeby po prostu ładnie wyglądało i od razu taki klimacik, żeby po prostu ładnie oddzielać tą część, nazwijmy to taką, od tej piaskowej drogi przez tą strefę naszej działki. Także od tego zaczęliśmy, od tego kamyczka, który tutaj został położony. A kolejne rzeczy, zamknę tylko furtkę, które chciałbym Wam pokazać i zmiany, które nastąpiły, to są zmiany spowodowane naturą. I natura, słuchajcie, robi swoje i zobaczcie, jak pięknie tutaj zakwitły nam kwiaty. I słuchajcie, ile pomidorów. Słuchajcie, to nie było specjalnie siane, żeby tutaj rosły pomidory, tylko po prostu jakimś zupełnym przypadkiem. Zobaczcie, ile tego jest. Te jeszcze są niedojrzałe, ale niektóre już są takie coraz bardziej dojrzałe. I na sałatkę pomidorów to ja nie kupuję. Biorę swoje. Zobaczcie, jak tutaj pięknie te kwiaty zakwitły. Były teraz te dni takie upalne, ale na szczęście mamy to podlewanie i cała roślinność nam przeżyła. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda i jak tutaj jest po prostu kolorowo. Ta trawa nie była specjalnie malowana na to nagranie, tylko po prostu ona taka faktycznie po prostu jest. Chciałbym Wam pokazać kolejne plony, które nam się tutaj na działce zadomowiły. Balia. Czasami pytacie, jak ta balia się sprawdza. No, bardzo dobrze się sprawdza. Polecam. Balia, dobre rozwiązanie. Nalewamy wody do bali i będziemy wieczorem korzystać. Balia ma taki masaż hydro, czyli takie po prostu pompa, no leci strumień wody po prostu, podświetlanie i masaż powietrzny, czyli takie, nazwijmy to, typowe bąbelki. A tutaj jest piec i w tym piecu drewienkiem się pali i w bali mamy wtedy ciepłą wodę. Ale słuchajcie, nie o bali, tylko o tym, co się zmieniło na naszej działce. Natalia zrobiła takie obrzeża wokół drzew. Mega, kapitalnie to wygląda. Naprawdę. Przywiozłem jej korę do tego, żeby mogła to zrobić. I takie prace ogrodowe Natalia zrobiła i wygląda to naprawdę pięknie wokół tych drzew. No sami zresztą zobaczcie, jak to fajnie taka strefa jest oddzielona i to drzewko sobie w tym swoim klimacie leśnym jest. No a co mamy dalej z tych naszych plonów? Ziółka nam tutaj rosną, pomidory, a kolejne pomidory, zobaczcie, jakie pomidory. Wszystko z własnego ogródka, wszystko zdrowe i ekologiczne. Tu mamy kolejne pomidory, fasola, słonecznik. No truskaweczek to już raczej nie będzie w tym sezonie, ale tu mamy kolejne pomidory. Ale patrzcie na to. Jaka papryczka. Ciekawe, czy będzie ostra. I tu mamy kolejne zbiory i kolejne pomidorki. Te już są dojrzałe. Można już je wcinać. Także mega. Także widzicie,
mając własną działkę, macie też takie fajne, przyjemne chwile, gdzie przyroda obdarza nas plonami ekologicznymi, które sami po prostu sobie wyhodowaliśmy, czy sami sobie możecie wyhodować i potem po prostu miło konsumować. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o te zmiany na naszej działce, co się pozmieniało. A teraz przechodzimy do tej części merytorycznej, czyli do pytań i odpowiedzi. Pytanie numer 1 w dzisiejszym odcinku Q&A-owym brzmi następująco. Czy nasza firma zajmuje się przyłączeniami energetycznymi do budynku? No, dla przykładu, tutaj mamy skrzynkę z prądem. No i pytającemu chodzi o to, czy my, jako firma, od tej skrzynki z prądem do budynku prowadzimy to przyłącze. Albo na przykład, gdyby tutaj w drodze była miejska kanalizacja, to czy nasza firma z tej drogi do budynku prowadzi to przyłącze kanalizacyjne? Odpowiedź jest krótka. Nie wykonujemy tego typu prac. Tym zajmują się lokalne firmy z odpowiednimi uprawnieniami i to one budynki przyłączają czy to do miejskiej sieci kanalizacyjnej, czy to na przykład do prądu. To, co my możemy dla Was wykonać, to w ramach pakietu sanitarnego możemy wykonać dla Was szambo, czyli szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe, które możemy połączyć z budynkiem. I w standardowym tym pakiecie przewidujemy, że ta odległość od budynku do tego zbiornika oscyluje w okolicach 20 metrów bieżących. To tyle, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Przechodzimy do kolejnego. Drugie pytanie brzmi, czy domy HouseSmart można po jakimś czasie przenieść w inne miejsce, przetransportować? W teorii oczywiście tak, jest taka możliwość. Nawet Pałac Saski był przeniesiony, przestawiony w inne miejsce. Więc tego typu domy również oczywiście technicznie można przenieść. Ale czy nasze domy były projektowane pod tym kątem i czy kiedykolwiek robiliśmy tego typu operacje, nazwijmy to? Otóż nie. Nie robiliśmy tego. Jeżeli byście chcieli w jakikolwiek sposób przenieść wybudowany przez nas dom, musielibyście skorzystać z firmy, która się w tym po prostu specjalizuje i będzie w stanie ten dom rozebrać, przenieść i złożyć w innym miejscu lub w całości go w jakiś sposób przetransportować, bo takie rzeczy też oczywiście są możliwe. Natomiast jakie są tego koszty i z czym jest to związane, trzeba się dowiadywać właśnie w tych firmach. Moim zdaniem jest to bardzo trudne zadanie i raczej bym nie rekomendował, inaczej, nie rekomenduję, żebyście kupowali dom HouseSmart, Mezzanine Smart z myślą, że za parę lat będę go chciał przenieść, czy będę chciała go przenieść. Kupujcie nasze domy z myślą, że to jest ich miejsce po prostu na ziemi. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli się uprzecie, są na świecie i w Polsce technologie takie, które zapewniają, że taki dom również można przetransportować, ale ile to kosztuje? Nie mam zielonego pojęcia, obawiam się, że bardzo po prostu dużo. Pytanie numer 3. Czy banki udzielają kredytów na Wasze domy, albo czy firma HouseSmart udziela rat na nasze domy? Oczywiście banki jak najbardziej udzielają kredytów na nasze domy, łącznie z tym kredytem 2% na preferencyjnych warunkach. Te domy również się kwalifikują do tego typu kredytów. Jeżeli byście chcieli kupić nasz dom poprzez właśnie finansowanie bankowe, to współpracujemy z doradcami finansowymi, Dianą oraz Dominikiem z firmy M Business Partner, to jest ich firma, i Diana wraz z Dominikiem takie finansowanie dla naszych klientów oczywiście załatwiają. Zarówno pod kątem zwykłych kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych czy firmowych, to od Was po prostu zależy i od Waszej sytuacji, jaka forma finansowania będzie dla Was dobrana, ale w tym wszystkim Dominik i Diana Wam oczywiście pomogą. Jeżeli potrzebujecie takiego finansowania, napiszcie do mnie, przekażę Wam kontakt do Dominika
Dominiki i Diana i porozmawiacie sobie z nimi, do Dominiki i Diany, przepraszam, Diana, i porozmawiacie sobie z moimi przyjaciółmi właśnie na temat finansowania domu za pośrednictwem kredytu bankowego. Jeżeli zaś chodzi o raty takie prywatne, to nasza firma nie zajmuje się taką działalnością finansową i jako takich rat po prostu nie udzielamy. Od tego są po prostu instytucje finansowe, banki, które tego typu finansowanie po prostu organizują klientom, którzy się do nich zgłoszą. Pytanie numer 4 brzmi: ile czasu trwa analiza prawna działki wykonywana przez architektów? Analiza prawna działki zajmuje do 14 dni, natomiast zwyczajowo jest robiona szybciej i zajmuje to około tygodnia czasu. To jest bardzo ważny etap w przypadku każdej inwestycji budowlanej. Żeby taką analizę wykonać, ja rekomenduję, żebyście korzystali z tej możliwości, że Housemart współpracuje z architektami i na takie analizy możemy Was zapisać, żeby szybko taką analizę zrobić, bo analiza może naprawdę uchronić przed wieloma potencjalnymi zagrożeniami, a przede wszystkim sprawdza, co, w którym miejscu i jaką procedurą administracyjną można wybudować na Waszej działce. Do takiej analizy architekt potrzebuje minimalnie wiedzieć numer działki oraz jej lokalizację. Jeżeli macie wydane warunki zabudowy lub jest miejscowy plan na tym terenie, no to oczywiście fajnie, pomocne to jest dla architekta przy analizie, jeżeli takie dokumenty mu przekażecie. Natomiast jeżeli nie macie żadnych dodatkowych dokumentów, to wystarczy numer działki i po prostu lokalizacja, miejscowość, gmina, powiat, gdzie ta działka się znajduje i architekt w ciągu realnie kilku dni taką analizę dla Was wykona, ale ten maksymalnie długi czas to jest do 14 dni. I ostatnie, 5. pytanie w dzisiejszym Q&A-owym odcinku brzmi: czy mapa do celów projektowych, jeżeli zdecyduje się na ten pakiet formalności, jest już w cenie tego pakietu? Więc krótko odpowiadam, że tak, mapa do celów projektowych jest już w cenie tego pakietu i nie musicie dodatkowo jakby zamawiać tej mapy do celów projektowych i ponosić na nią koszty. Jeżeli zaś natomiast posiadacie już mapę do celów projektowych, to architekci współpracujący z naszą firmą odliczą Wam koszt tej mapy od całości pakietu. Także mapa do celów projektowych nie stanowi dodatkowego obciążenia finansowego. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, jeżeli taki dom, który jest za moimi plecami, przypadł Wam do gustu, chcielibyście go zobaczyć na żywo, to zapraszam, skontaktujcie się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest na naszej stronie w zakładce Kontakt. Link do naszej strony znajdziecie w opisie, czyli pod tym filmem jest opis i tam macie dokładny link do naszej strony i możecie taki formularz wypełnić, umówić się ze mną, żeby sobie zobaczyć taki dom i tą naszą działkę i po prostu się przymierzyć, postukać, popukać, zobaczyć, czy taki dom Wam się po prostu podoba. Zachęcam Was do tego, bo na żywo, uwierzcie mi, robi jeszcze lepsze wrażenie i to nie jest moja opinia. To jest opinia ludzi, którzy ten dom widzieli, przyjechali i go po prostu zobaczyli na żywo. Więc serdecznie zapraszam osoby zainteresowane, żeby się ze mną kontaktować. Możecie się umówić, żeby taki dom zobaczyć. Zwrotnie ode mnie, każdy, który się ze mną skontaktuje, otrzyma procedurę zamówienia domu, czyli w kilku krokach, co trzeba zrobić, żeby po prostu wybudować w Polsce dom. Więc to jest dosyć istotna wiedza. Zapraszam, każdemu to wysyłam, kto wypełni formularz kontaktowy. Zapraszam Was również do rozmów na temat budowy domów w kolejnym roku lub w 2025 roku. Ten kalendarz budów cały czas się zmienia, cały czas żyje, można powiedzieć, prawie swoim życiem, więc słuchajcie, to nie jest tak, że my mamy jakieś odległe terminy, tu się naprawdę cały czas to ciągle zmienia i mamy sytuację, że klient był na przykład na grudzień tego roku zapisany, coś się tam wydarzyło w kwestiach formalnych, więc dzwoniliśmy do klientów z przyszłego roku, żeby zaproponować im przejście na ten rok, więc ten kalendarz budów cały czas się zmienia, więc tak jak mówiłem kiedyś, nie traćcie wiary, naprawdę jest szansa, że możemy wybudować Wasz dom dużo wcześniej, aniżeli nawet jesteście w tym kalendarzu budów zapisani. Także kontaktujcie się. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pokazałem Wam w tym odcinku drobne zmiany, które się wydarzyły na naszej działce i zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i przede wszystkim budujcie domy. Trzymajcie się. Cześć! Housemart. Jesteś u siebie.